Około 50 km od Malagi znajduje się Nerja, jedno z wielu uroczych andaluzyjskich miast. Wciśnięta między Morze Śródziemne i góry Sierra de Tejada zatrzymała nas na dłużej niż planowaliśmy. Nerja miała być krótkim przystankiem na zwiedzenie jaskini, ale góry sprawiły, że spędziliśmy tam kilka dni. Samo miasto to charakterystyczne bielone domy ozdobione doniczkami z kwiatami. Wąskie uliczki, mnóstwo barów i restauracji, sklepików z pamiątkami czy malutkich galerii sztuki. Typowy kurort nadmorski z pięknymi plażami. Słynie z balkonów Europy. Wyjątkowego punktu widokowego zawieszonego na klifie. Kamienisty klif powstał podczas trzęsienia ziemi, kiedy część lądu osunęła się do morza. To tutaj w 1885 roku po tej katastrofie stanął król Hiszpanii Alfonso XII i patrząc w morze powiedział, że jest to miejsce na balkony Europy i stąd ta nazwa. Jaskinia już od pierwszych kroków robi ogromne wrażenie. Została odkryta dopiero w 1959 roku, ale ślady, jakie w niej odnaleziono, pochodzą z paleolitu. To, co wyróżnia tę jaskinię, to stalagnat o wysokości 32 metrów, który został wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa. Jaskinia została odkryta przypadkowo przez 5 młodych ludzi. Kiedy dotarli do jednej z sal, odkryli ludzkie szkielety, co skłoniło ich do szybkiego opuszczenia tego miejsca. Jaskinia do tej pory jest eksplorowana i cały czas znajdowane są ślady dawnego życia. Do jaskiń w Nerja codziennie rano o 9:30 jest 60 darmowych biletów dla mieszkańców Unii Europejskiej. My się na nie załapaliśmy, także warto o tym pomyśleć wcześniej. Rezerwacje wykonuje się przez stronę internetową. No i bardzo dużym plusem jest to, że po prostu jest mało ludzi na początku i to jest główna zaleta tych darmowych biletów. Większość znalezisk znajduje się w Muzeum Miasta Nerja, do którego można się wybrać na tym samym bilecie. Jest to świetne uzupełnienie po odwiedzeniu jaskini. Dodatkowo można poznać historię tego regionu. Miejscówka w Nerja, 7 km od jaskiń. Tutaj jest droga w dół. Nie będę mówił, że jedna z najlepszych, ale jedna z najlepszych tak naprawdę. Dostęp do wody, dostęp do toalety. Jest gdzie wyczyścić szarą wodę też. Wszystko jest, oprócz internetu. Miejsce do grillowania, wiaty na śmieci, no po prostu wszystko, czego tutaj tylko dusza zapragnie, to jest. Dodamy tylko, że standardowo jest to park narodowy, także w teorii nie powinniśmy tu spać. No i dzisiaj jest sobota, także jest mnóstwo ludzi, ale przez ostatnie 2 dni jak tu byliśmy, to może 15-20 osób każdego dnia było. No to jest wyjście na szlaki, także no dzisiaj jest sobota. Wszyscy chcą spacerować po górach. Ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby wyjść w góry, to tutaj jest super miejsce właśnie na wypady, nie? No i nigdzie nie ma zakazu, że nie może być kamper, nie może tu stać. Jest zakaz biwakowania, ale nie kamperowania.
sensie zakaz biwakowania, ale nie stania kamperem. O. No tak, no to miałam na myśli. A minute ride made me lose my way. 1 minute high, knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights will Samochód zostawiliśmy na parkingu w naszej super miejscówce, a zmierzamy szlakiem do Frigiliany. A tam za nami zostawiliśmy miałkę. I przeszliśmy tak tutaj dookoła. Tam. Ale teraz jak patrzymy, to się okazuje, że jest skrót. I można sobie skrócić tą drogę. W ogóle w Nercha nie za wiele jest tych szlaków, ale jak jest, to fajnie przygotowane. Every second makes it easier to keep on breathing. At night in my dreams I feel peace, I remember it all. And all it takes is faith. Oh, I hate saying goodbye, and I wish time went slow, but I know it ain't too long for us. Everything's changing when I'm with you. I see all the clues. Feels like I'm fainting, much like a painting. No colors of blue. Ten szlak można powiedzieć, że taki bardziej widowiskowy jest, nie? Bardziej straszkowy. Jest gdzie lecieć. Jest gdzie lecieć. Szeroki ten murek. Nothing can break us two. Babe, I wait for you. To teraz krótkie podsumowanie naszego wyjścia w góry. Kto będzie w Nercha i w nie nie wejdzie, to gała? Jak to się mówi? To dupa jest. Dupa. Nie chciałam być taka wulgarna. Walisz te wybrzeże i podobno piękne plaże. Góry są tutaj niesamowite. Mieliśmy zamiar iść do Frigiliany, ale nie doszliśmy. No za późno wyszliśmy. Za dużo filmów po drodze oczywiście. Ale tak, na początku szlak jest taki bardzo spacerowy, szeroka droga, tak jak tutaj. No troszeczkę do góry, no wiadomo jak to w górach. Później się zmienia. Jest dosyć stromo w dół. Ścieżka już jest wąziutka, tak na jedną osobę. I jest w bardzo dużo miejscach jest ekspozycja taka dosyć spora. Ale ta roślinność, zapach tych ziół wszystkich, co tu rosną, no niesamowite. Doszliśmy do rzeki i tam już było przyjemnie, słońce tak nie waliło, ale skręciliśmy tam z głównego szlaku i wróciliśmy Lewadami. lewadami. Wróciliśmy lewadami.
polecamy, bo przeżycie mega. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy, że z nami byliście, życzymy miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!